Moi drodzy, witamy się z drugiego dnia na wyspie Roatan w Hondurasie. Zobaczcie na Marcina, jak on pięknie wygląda. To moja nowa stylówka. No pokaż spodenki. Spodenki surferskie, też jakbym na deskę wpadł. Koszula hawajska. Idziemy w miasto na śniadanie. Wolny dzień, a my o 7 już pobudka. Normalnie byśmy spali dłużej, ale te karaibskie klimaty. Przez to, że wstajesz wcześniej, No to też ja wstaję wcześniej. tak. W Tajlandii było na odwrót, bo wstawaliśmy o 11, 12, tutaj jest 7, 8, 6. 6 właśnie zależności. To nietypowe dla nas, ale fajnie. Cały dzień dla nas. Podoba Ci się? Pięknie. No to idziemy. Dzisiaj jest piątek i postanowiliśmy, że będziemy się dzisiaj relaksować cały dzień, a teraz przyszliśmy na śniadanie do tej samej knajpeczki, w której byliśmy ostatnio. Panie już szykują dla nas baliadas, ja mam z kurczakiem, Marika będzie miała z jajkiem i awokado. Tak wyglądają nasze baliadas. Ja mam z kurczakiem, poprosiłem o sporo cebuli. O, a ja nie mam gule. a powiedziałem, żeby Marice normalnie z cebulą. No widzisz, ale możesz wziąć ode mnie, bo ja mam mucio, moja droga. Ja mam wziąć Możesz, albo możesz iść poprosić, żeby pani dorzuciła. Pójdę. Dzisiaj był dzień relaksu, jak już wiecie, i zobaczcie, jak moja pani dzisiaj wygląda. Założyła czarną sukienkę, nowe buty ma, klapki w razie co. Buciory z lumpeksu, kupione jeszcze na lądzie w Hondurasie. No, w razie W, klapki. Tak. Idziemy na miasto. Idziemy w Bajland. Mój Martino nie wygląda gorzej. Spójrzcie, jaki model z niego ostatnio. Koszul sobie nakupował. Koszula z lumpeksu, reklamóweczka na ramię, idziemy na imprezkę. Buty schowane. Buty schowane, Można iść. kubek schowany. Jesteśmy w lokalnym sklepie i jak myślicie, z czym się kojarzą Karaiby? Z jakim trunkiem się kojarzą Karaiby? Co pili piraci? Raz, dwa, trzy. Rum! A że jesteśmy w Hondurasie, jeszcze nie próbowaliśmy honduraskich wynalazków, także mamy coś takiego. Butelka ma litr, 26 zł. 170 lempiras w tym sklepie. W innych widzieliśmy za małą butelkę, taką samą cenę, więc wiecie, jak będziecie, to warto pochodzić po sklepach. Jeden duży minus tych trunków to, że mają tylko po 30%. Wzięliśmy swoje baliady w sklepie innym, w restauracji. Tutaj te kubki to nie jest już cola. I bierzemy do tego kurczaka ekstra, pani nam tutaj grilluje. Było takie bailando dzisiaj, że Marika musiała ściągnąć buty, nówki i założyć klapeczki. Bąbel na bąblu, bąbla pogania. Idziemy już do domu. Idziemy do domu. Buty całe, niezniszczone, wszystko ok. My też było. ok. My też ok. Fajnie spędziliśmy dzień, wieczór z Polakami, których serdecznie pozdrawiamy z Kanady. I co? Mamy namiary jutro na snorkowanie i mamy nadzieję, że to się uda jutro. Zdecydowanie. Pójść na snorkeling, takie Wczesnym rankiem. 2 godzinki, a później cały dzień jeszcze dla siebie, tak właśnie od 8 do 10. Zobaczymy, jak to tam nam wyjdzie. Zaraz napiszemy właśnie do tego pana. I co? Fajna wycieczka by była jutro. Oby Pewnie, pogoda że tak. dopisała, bo takie noce naciągają te chmury, dosyć spory wiatr i rano jest taka pogoda, wiecie. Po południu się rozchmurza, ale rano jest tak nijak jeszcze. Jak ta nasza plażyczka na Roatan wygląda w nocy, pięknie. Widać piasek, widać piękne palmy. Przypomniało mi się trochę Boracay na Filipinach. Właśnie też była taka plaża, były blisko palmy, po drugiej stronie był jakiś taki depak, trochę sklepów. No i tutaj jest podobnie, taki, no ma to swój klimat. Ma. Chociaż na Boracay to wyglądało lepiej, ale jest podobnie. Ale jest podobnie, w nocy jest podobnie. W nocy jest tak, bardziej podobnie. My powoli idziemy do domu, a tutaj imprezka na imprezce. Tu jest jakiś bar z dyskoteką, już mijamy, to jest jakby trzeci bar z dyskoteką. Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia na Roatan. My idziemy teraz zjeść śniadanie i zaraz będziemy płynąć na snorkeling. Będziemy zwiedzać rafę koralową w Hondurasie. Dawno tego nie robiliśmy. Bardzo dawno, nie mogę się doczekać, jestem ciekawa, co tam będzie. Mam w głowie jeszcze te rafy z Filipin. No myślę, że choć słyszeliśmy, że tu dobra rafa jest, tak? Dobrze zachowana. Druga największa na świecie w Hondurasie. Tak, więc jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. A też nas trochę pogryzły, nie wiemy w sumie co. Myśleliśmy, że to komary, ale to raczej nie wygląda na komary i patrzcie na to. Tak wyglądają Mariki plecy, całe pogryzione. Tutaj są wczorajsze, tutaj są świeże, dzisiejsze. Tutaj, o, patrzcie, nogi. Ładną masz nogę, moja droga. Dziękuję. Pogryzione. Ja też, plecy, nogi, wszystko swędzi. No.
Jeszcze nie zlokalizowaliśmy co to. Wychodzimy z naszej uliczki i taki mamy widoczek. Piękny domek, łódeczki. My dzisiaj będziemy łódką płynąć, ale idziemy zjeść tutaj dosłownie 10 metrów w tą stronę. Zamówiliśmy już nasze placki. Będziemy siedzieć przy tym stoliku z takim widoczkiem. Piękny poranek dzisiaj. Są już nasze placuszki, tylko jest jeden minus, nie było dzisiaj już cebuli. Pani nam dała takie pico de gallo. Jest pomidor, papryczka, trochę cebuli. Marika ma bez kurczaka. Ma z jajkiem i awokado. Smacznego, moja droga. Do tego jeszcze mam szejka. Zjedliśmy już śniadanie, spakowaliśmy nasze rzeczy, mamy wodę, mamy GoPro, mamy rurki, maski. Tak wygląda nasza plaża o poranku, a my zaraz spotkamy się gdzieś z naszym człowiekiem. Jest nasz człowiek. Thank you. Nasz człowiek nam wyjaśnił, że on dzisiaj nie może, bo musi żonę zawieźć do szpitala i jego brat popłynie z nami. Pan szykuje nam sprzęcik, już wypryskał maski, żeby nam nie parowały. Kapitan już podniósł kotwicę i startujemy powoli. Marika się szykuje do wejścia do wody. Spokojnie. Poszedł nasz kolega, teraz Mari. Jest dobrze? To teraz ja wskakuję. Już jesteśmy po pierwszym nurkowaniu, można powiedzieć, snorkeling robimy. No i fajnie było, duża rampa, sporo kolorowych rybek. Widzieliśmy też na koniec płaszczkę. Co tam jeszcze było, Mari? A, lobstera widzieliśmy. Pierwszy raz widziałam taki w wodzie i to kielich jakby wystawiał, jakby się bronił albo homar. chciał złapać. A, homar. Homar. Sporo małych, ławice też pod koniec widzieliśmy taką, ja widziałem jedną taką dużą rybę, wyglądała na metry, ale wiadomo, że w masce ona wyglądała na większą. Podpłynęliśmy do drugiego miejsca, zobaczcie ile tutaj rybek pływa. Zejście do wody numer 2. Patrzcie jakie Marika ma jeszcze plecy pogryzione.
My już skończyliśmy snorkeling, wracamy do portu. My już jesteśmy po snorkelingu, leżymy sobie teraz na leżakach. Darmowe mamy tutaj na tej plaży. Marika pamięta, jakie punkty dzisiaj odwiedziliśmy na tym snorkelingu? Blue Channel i akwarium. Tak, akwarium było fajne, bo było mnóstwo rybek i to rodzaju takiego wielkie, mniejsze, kolorowe. Dużo ławic? Ławice były. Ławic i przezroczystość w tej wodzie. Po prostu na głębokości, nie wiem, 6 metrów czy ileś było, wszystko widać. Ładne kolory, dobra też w sumie rapa. No taka, znaczy dobra, no dobra można powiedzieć. Tak. Było dosyć też ciemno, w niektórych punktach jakieś te roślinki było widać. No ale tam to głównie rybki robiły robotę. Dlatego też akwarium się nazywa to miejsce, bo naprawdę to wyglądało jak w jakimś fajnym, ładnym akwarium, jak ktoś umie zadbać o to. I przypomnę wam, że tutaj koło tych wysp i tutaj Hondurasu, wybrzeże Karaibów, no to ta rafa koralowa jest drugą największą na świecie. A za cały ten tour zapłaciliśmy po $30 na osobę, 120 zł. No nie jest najtaniej za takie 2 godziny sobie popływania. My takie rzeczy w niektórych miejscach robiliśmy za darmo, no ale tutaj jednak trzeba zapłacić i popłynąć łódką. Poleżeliśmy chwilę na słońcu, lekko nas przypaliło. Idziemy teraz trochę się ogarnąć do pokoju, jakiś obiad zjeść. Oj, ale mnie teraz też zmuliło. Męczące, niby tak w wodzie fajnie było, ale woda też, co nie powiedzieliśmy, zimna, że ja i Marcin mieliśmy gęsią skórkę. Popływaliśmy pierwszy ten nasz skok na tym tunelu. 45 minut był? 45 minut, a ja już tak po 15 minutach miałam gęsią skórkę i aż mi tak nieprzyjemnie było pływać, już miałam ochotę wyjść. Temperatura niższa niż była na Filipinach albo w Indonezji. W Indonezji to się w ogóle nie chciało wychodzić, nie czuło się zimnego. Tak, nie czuło, a tutaj było jednak chłodno. Nie to, że woda jest zimna, ale jest na tyle zimniejsza, że wychładza się organizm po dłuższym czasie. No. Mari dzisiaj przez 2 godziny sama siedziała na plaży, ja musiałem sobie zrobić przerwę od słońca. Wziąłem teraz jedzenie, taki późny obiad i idę do Mariki. Nasz koc jest tutaj, a Marika w wodzie sobie siedzi tam na środku, pozdrawia. Oczywiście u nas na obiad honduraskie placki, które uwielbiamy. Zobaczcie, fasola, jajko, cebula. Jest jeszcze awokado i pico de gallo. Wracamy już z plaży. Marika była na snorkelingu z naszymi znajomymi. Jak było? Fajnie, że z kimś poszłam, bo tak daleko ostatnio jak popłynęłam, to już wiecie, się wystraszyłam. Dzisiaj co prawda też miałam taką jedną sytuację podbrankową, ale oni mieli kamizelki, więc gdzieś czułam się bezpieczniej. No i zresztą fajnie pływać z kimś, no nigdy nie wiadomo, czy cię skurcz nie złapie, czy właśnie tak jak ja, dałam kamienia i już się wystraszyłam, jakiś smok mnie tam wciąga. A teraz widzę, że nam się pogoda trochę na Karaibach psuje i deszcz się zerwał, więc wygląda na to, że wieczorem może padać. Deszcz się zerwał? A wiatr się zerwał i może padać, tak. Wiatr pada. Jak wcześniej widzieliście, mamy problemy, bo nas coś pogryzło i to dość mocno. I w sumie jeszcze nie wiemy do końca, co to jest. Pani nam powiedziała tutaj, przyszła i nam tłumaczy, że ten materac ma 8 dni dopiero i że ktoś tutaj był, tylko jedna osoba przed nami spała w tym pokoju na tym nowym materacu. Ale powiedziała, że wymieni nam nową pościel, da nam nowe ręczniki i mamy nadzieję, że jutro będzie już lepiej. Wyszliśmy na kolację z Mariką, a Marika uwielbia pizzę, więc bierze sobie kawałek pizzy taki i pani już tam podgrzewa w piecu. Jak pizza, Mari? Lepsza od Dominosa. Bardzo dobra. Marika jak zwykle bierze dla siebie, już ma zapakowanego kurczaka, takiego szaszłyka. A teraz ja idę po swoje dobroci. A ja biorę sobie baliadas, takie placki i z dodatkami. Ja już mam swoje zamówienie, Marika na mnie czeka na zewnątrz. Myślałem, że na imprezę poszłaś. Oj, dzisiaj Do spania, kolacja, Netflix i do spania. podjadłam z kurczaka trochę. Tak wygląda dzisiaj nasz wieczór. Oglądamy film z polecenia, zajadamy nasze placki. Marika już ma placka kurczaka. Kotek przyszedł. Smacznego, kotek jeszcze się z nami naje. Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia na niewielkiej wyspie Roatan na karaibskiej stronie Hondurasu. My idziemy teraz na śniadanie, w planach mamy dzisiaj zwiedzanie wyspy, idziemy wypożyczyć skuter. Ale jeszcze przez ostatnie 2 dni tak nas gryzło coś. Zresztą Mariki plecy no nie wyglądają jeszcze za dobrze. Noga też nie. Już trochę mniej spędzi niż wczoraj, jest trochę lepiej. Pani nam wczoraj zmieniła prześcieradło, pościel całą i wydaje mi się, że nie doszło mi nowych, tylko to co już jest, to się jakby goi. Schodzą, widać, że jest ich, że są mniejsze te bąble.
Wypożyczenie skutera na tej wyspie, no to moim zdaniem jest najdroższe miejsce, w jakim wypożyczaliśmy skuter, bo chcą aż $30, czyli to jest jakieś 120 zł i to jeszcze po negocjacjach, bo pan chciał oczywiście tutaj piątkę jeszcze dla siebie tak bardziej zarobić. To my powiedzieliśmy, że nie idziemy, bo tam mamy za 30, a wcale nie mieliśmy. Pan mówi, dobra, spokojnie, będzie tutaj też za 30. Z tego co pamiętam, w Tajlandii było za 6, 7, 8 dolarów wychodziło za jeden dzień, a tutaj 3, 4 razy więcej. Szybko poszło, pan skasował 30 dolców, mam już skuter, ale jest tylko jeden kask w środku. On tutaj w ogóle mówi, kask potrzebujesz? Mówi, zobacz, czy jest w środku. Patrzę, jest jeden. On mówi, no to masz. A ja mówię, że 2 potrzebuję. On mówi, musisz jechać tam za mną. Sprawy ze skuterem załatwione, teraz czas na śniadanie. Panie tutaj smażą placki na świeżo, takie podpłomyki. No i będą dodatki. Bierzemy z jajkiem, fasolą i awokado do tego. Tak wygląda nasze śniadanie. Oczywiście baliady. Zobaczcie, jakie wypełnione z jajkiem, awokado, cebula. Do tego jest fasola. Mari ma to samo. Smacznego zajadamy z takim widoczkiem. Jemy i spadamy zaraz zwiedzać wyspę. Po śniadaniu przyjechaliśmy jeszcze na chwilę do pokoju zabrać nasze rzeczy, plecak, spakować drona, może da się gdzieś polatać i jedziemy dookoła. My już zapakowani w plecak, mamy już skuter, bierzemy też dużą butelkę wody, czyli ten galon. Jeszcze taka sytuacja była, jak brałem ten skuter, on odpalił ten skuter, ta mu wskazówka podskoczyła do pół baku, wpisał pół baku. Ja tak siadam na ten skuter, patrzę, a ta wskazówka tak, że już prawie na rezerwie. A on już poszedł, już jakby podpisaliśmy umowę. Podjeżdżam do niego, mówię, ty wpisałeś tu pół baku, a tu jest rezerwa. Mówi, a to dobra, zmienimy. I wiecie, tutaj $1, tam $2 na paliwie, tutaj litr, tutaj 2 i tam się później zbiera u nich. Dość, że i tak skuter $30. Gotowa? Gotowa. Prawo jazdy międzynarodowe zabieramy ze sobą. Nie wiem, jak tutaj jest z tym prawem, czy sprawdzają, czy nie na tej wyspie, ale lepiej mieć przy sobie. Ruszamy! Przejechaliśmy z 5 minut. Jedziemy i szarówka jest. Zobaczcie, dzisiaj znowu smok jest nad wyspą. I to taki, że tam przejechaliśmy, mówimy, co tutaj jest, a to już tam jest morze. No. Kiepsko, co? No słabo i to już któryś dzień z rzędu. 2 dni były pierwsze, jak przyjechaliśmy, były ok, a teraz znowu jest 2 dni takie, że no mało widać. Dojechaliśmy na miejsce, gorąco zgrzaliśmy się po drodze. Jakieś 10 minut, 15 zajęło nam dojazd tutaj cały. Pan już po drodze gdzieś tam daleko stał, krzyczał parking, parking. Mówimy, co tu już dalej nie można jechać. I się okazuje, można, zobaczcie, pod samą plażę dojechać skuterem i go tutaj zostawić. I ten sam pan przed chwilą do nas też podszedł i chciał nam sprzedać jakieś wycieczki, jakieś tam różne rzeczy i takie. Także tutaj można wszystko na tych wyspach. Wchodzimy już na plażę i ponoć to jest najlepsze miejsce na wyspie. Tutaj sporo Amerykanów przyjeżdża, tak. Tutaj jest międzynarodowe lotnisko, samoloty latają z Kanady, ze Stanów, także sporo ich tutaj jest. No i tak słyszeliśmy też, że bardziej komercyjna, że tutaj zobaczcie, od razu na plaży coś tam sprzedają, że też łażą i więcej zaczepiają, ale to wygląda ładnie, pięknie. Gdyby jeszcze słońce świeciło, no to ten kolor wody byłby jeszcze inny. Tak wygląda ta plaża troszeczkę dalej, idziemy wzdłuż. No ładnie, trochę nam się to z Tajlandią kojarzy. Tutaj są fajne resorty z basenami, dość spore. Sporo ludzi na leżakach leży. Mamy jeszcze dzisiaj kilka rzeczy do zrobienia, dlatego ten laptop tutaj przed nami. I zamówiliśmy się w takiej restauracji Mariki, to jest lemoniada z... Czym to była, Marii? imbir, mięta i tyle w sumie, ale pysznie zrobiona. A ja mam sok z ananasa. Siedzimy sobie od razu tak przy plaży. Zobaczcie, co nam spadło ze drzewa. Myśleliśmy, że to kokos, a to nie kokos. To ta jaszczura. Ucieka teraz. Z powrotem na drzewo. Ale jest piękny. Popracowaliśmy trochę w tamtym hotelu. W amerykańskim stylu zapłaciliśmy rachunek za jeden sok ananasowy i za jedną lemoniadę wyszło 10
dolarów, czyli około 40 zł. A teraz idziemy, mamy jedną maskę tylko i idziemy na snorkeling, bo tutaj na tej plaży ponoć niedaleko z wejścia z plaży można podziwiać ładną rafę. Podobno w tym miejscu przy skałkach z tej strony najlepiej widać tą rafę z tej plaży, więc zaraz skakujemy. Mój nurek wraca, tylko rura wystaje. Jak było, krokodylku? O, daleko byłem. Daleko? Tam, pod tamtą skałą byłem. No. Co wystaje za mną? Opłynąłeś dookoła? Nie. To trzeba było dookoła? No nie wiem, a jak rafa? Mało kolorów. Są też jakieś rybki fajne. Widziałem jakąś nową, nie widziałem jeszcze takiej wcześniej. O, to coś nowego. Tylko tam jak popłyniesz teraz po mnie, musisz uważać, bo jest kilka wejść takich tylko między rafami, a reszta raf jest tak, że jest do pół metra. Jak wpłyniesz, to możesz się przestraszyć i później będziesz musiała płynąć nie wiem, z 30-40 metrów nad samą rafą. Się możesz podrapać. Jak wpadniesz w jakąś panikę, to trzeba szukać takich wyjść jakby. Te rafy są tak, że jest kawałek piasku na metr, dwa i można wpływać tam pomiędzy. No dobra. To może tu sobie tak chwilę popatrzę. Tu coś było po drodze? Ale tutaj są jakieś takie większe rybki bez rafy pływają. Teraz Marika poszła oglądać rybki i tam jest tutaj, o tutaj to jest Mari. Z taką czerwoną, pomarańczową rurką wystającą. W tych hotelikach za 300 dolarów za nockę to nawet muzykę na żywo mają. Ta strona, mimo że jest tyle turystów i ceny są o wiele wyższe niż po tej naszej stronie, no to ma coś w sobie. Kolor wody, samo tutaj wejście, dużo miejsc, szeroka plaża ogólnie jest, to też jest fajne. No ale ceny tutaj powalają. To na tyle z najlepszego kurortu na tej wyspie. Siadamy na skuter, który już tutaj jest i jedziemy dalej. Dojechaliśmy już do naszej plackarni i zamawiamy to, co jedliśmy na śniadanie, czyli te świeżutkie placki. Zajadamy nasze placki, Marika ma to samo, ja mam to samo, mamy jajko, awokado, pasta, to samo co rano było. Zjedliśmy nasze baliady, siadamy ponownie na skuter, teraz jedziemy w drugą stronę. Ale powiem wam, że brałem tutaj często z kurczakiem. Ten kurczak był w takim sosie i on był mocno doprawiony, to jest też dobre, ale zabijał resztę tych smaków, a teraz biorę tak jak Marika brała jajko i awokado, no idealnie, wszystko czuć, każdy smak. Tankujemy benzynę, bierzemy 2 litry, myślę, dzisiaj wystarczy. 27 lempiras, no prawie 30, to jest 27 lempiras litr paliwa, czyli jakieś 4,40 wyszło nas za litr. Zjechaliśmy z głównej drogi asfaltowej, bo widzimy, że tutaj droga przy morzu jest, a się okazało, że to w sumie plaża, nie droga. Dojechaliśmy do Sandy Bay. Okazuje się, że jest to lokalna społeczność, znaczy wygląda jakby lokalna społeczność tutaj mieszkała. Tutaj mamy domy przy samej plaży w stylu amerykańskim gdzieś tam. Ten mi się podoba ładnie. Tak. Wiecie, ktoś tutaj nie mieszka, albo mieszka ktoś tylko kto pilnuje, ale wygląda ładnie. Odremontować go fajnie wygląda. A tutaj od razu wyjście na plażę. Ostatnio ktoś pytał nas, czy kamera w dronie paruje, czy już ten problem zniknął i teraz składałam drona i jest. Widać jeszcze? Jest kropka. W środku. Coraz mniejsza. Nie chcę dać fokusa. O, już chyba Już widać? Zniknęła. No właśnie. Także problem nadal, jak widać, nie zniknął. Zostaliśmy tutaj tylko chwilę i wyjeżdżamy. Fajny klimacik, ładne miejsce. Myśleliśmy, że trochę więcej tutaj się dzieje. I ta woda też tutaj nie jest taka ładna jak tam, ta plaża. W sensie do wody wejście. Także jedziemy jeszcze w inne miejsce dzisiaj. Byliśmy teraz na północnej części wyspy. Te 2 miejsca, które odwiedziliśmy, a teraz jedziemy na drugą stronę wyspy, na południe.
Dojechaliśmy już na drugą stronę i wcześniej Wam wspominałem o tych wycieczkowcach, które przypływają na tą wyspę. No to tutaj jest jeden z nich. Wielki. Jedziemy sobie wzdłuż klimatycznego wybrzeża Roatan. No fajne te domki przy samej plaży. Marika teraz prowadzi, ja trochę nagrywam. No i statek nam uciekł. Nagrywaliśmy go. To stał jeszcze w porcie. A on niedawno wypłynął. Zaraz go tutaj złapiemy trochę bliżej. Ten statek wypłynął z portu i musi opłynąć wyspę dookoła, bo one pływają od południa na północ i dopiero płyną tam w górę. W porcie chłopaki się relaksują, piją sobie piwko w wodzie. Pięknie. Te domki, większość pozbijana z takich desek, kolorowe. Wszystko nad tym morzem, co Wam mówiłem, w koło palmy. Wszystko tak wygląda po karaibsku. Zobaczcie te domki. Ten po lewej fioletowy na palach, drugi też na palach, ale też pozbijany z różnych desek. Jedziemy w stronę domu, moja droga. Zawieziesz mnie? Siadaj, maleńki. Przez to, że tutaj jest cały czas ten dym z nadlądu, te słońce, które widzicie, jest jeszcze trochę do zachodu słońca, na nie można patrzeć już ponad od godziny, bez żadnych okularów, nie rasi. Ja Wam teraz to przybliżę. Tak wygląda te słońce w przybliżeniu. Przez to, że te chmury nadchodzą na te wyspy z tego lądu, przez te pożary, co Wam wcześniej mówiliśmy, dzisiaj nasi znajomi z Kanady mieli wylecieć z tego lotniska do domu, do Kanady. Pojechali na lotnisko i co się okazało, że ich lot jest odwołany, że tutaj żadne samoloty dzisiaj nie lądowały przez ten smog. Ze Stanów, z Kanady, ten co leciał w tą stronę, oni nam powiedzieli, że wylądował w Cancun po drodze. Byłyby tu piękne zachody słońca, ale jak już Marcin nam pokazał, mówił, jest smog. No i w tej chwili poczekaliśmy aż przez 10 minut i słońce już nam zanika w oczach. Chowa się za tą chmurą, dymem. Tak, tak to wygląda. Tutaj jest te słońce. Tutaj za chwilę go nie będzie widać i z zachodu też nic nie będzie. No, kolejny dzień, a codziennie zapowiadało się pięknie, właśnie już tak z pół godziny przed totalnym zachodem. Piękne słońce, a już później im bliżej zachodu, tym to słońce ginęło za chmurami. Jak będziecie źle parkowali swój samochód, to Was czeka. Albo i skuter, jak się dowiedzieliśmy. Wyszliśmy z Mari na kolację, a z Mariką jest to bardzo proste. Nie trzeba długo szukać. Byliśmy na mieście, jak widzieliście, u mnie była szybka pizza, 2 kawałki dzisiaj. Dzisiaj była gorsza niż wczoraj, jakaś taka, nie wiem, tłusta i jakaś rozleciała mi się. Na weekend szybko przygotowali, bo dużo ludzi było. No, za to Marcin sobie zamówił standardowo baliady, ale też wielka akcja była, zamówił z jajkiem. Okazało się, że jajka nie ma, z jajkiem i z kurczakiem i później kurczak okazało się też, że nie ma. A ja chciałam szejka, już pani zrobiła, mówi do zapłacenia, ona $5. Ja mówię, że jest tu 3,50. Nie, $5. Mamy cenę $5. Ja mówię, w waszym karcie menu i wszędzie jest 3,50. Obraziłaś się. Ja powiedziałam, to ja dziękuję, to możecie go zatrzymać. No, także tyle z mojego szejka, co też może dobrze, bo pani tam nawaliła ze 4 łyżki cukru. Także myślałam, że to takie naturalne są i cieszyłam się, mówiła, coś zdrowego jeszcze. 20 zł za pół mango i 4 łyżki cukru. Tak. I trochę lodu. No. A jak przynajmniej powiedz, jak to smakuje? Z jajkiem awokado lepiej. Tak myślałam. To jest z wołowiną, a to jest z wieprzowiną, no bo nie ma nic innego. I też no, o tym nie uprzedzili, tylko po prostu nabijają, później ty płacisz, a się okazuje, że tego jednak nie ma.